Partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Zachęcam do otwarcia rachunku demonstracyjnego. Link w opisie. Otwierając konto demonstracyjne wspierasz rozwój mojego kanału. Dziękuję. Witam serdecznie dzisiaj po południu. Czy Polska jest bezpieczna? Najnowsze info. To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Oczywiście zachęcam także, żeby dłużej niż zwykle obserwować bloki reklamowe na kanale, ponieważ cały przychód reklamowy za listopad zostanie przekazany na prezenty pod choinkę biednym dzieciom na polskiej ścianie wschodniej. Więc zachęcam, oczywiście zapraszam do tego, żeby aktywnie uczestniczyć także w naszym życiu społecznościowym. I także informuję, że wszystkie wykresy, które zostały użyte, żeby stworzyć ten wpis, pochodzą z dwóch platform, Xstation 5 i z Bloomberga. Czy Polska jest bezpieczna? Najnowsze info. To, co się oczywiście dzieje w ostatnich godzinach, jest niezwykle interesujące i ma potencjał bardzo eskalujący, więc rynki całego świata na to zwracają dużą uwagę. Natomiast każda kolejna informacja, która spłynęła od porannego komentarza, jest bardziej sprzyjająca temu, żeby nie wierzyć w eskalację konfliktu. Były to informacje, które studziły nastroje i wzmacniały tezę, że był to jedynie wypadek przy pracy i nic tutaj złego, nie będzie żadnych negatywnych konsekwencji dla rynków finansowych, co widzimy już po zachowaniu polskich aktywów. Dzisiaj rano na przykład polskie obligacje zaczęły handel z rentownościami w okolicach 7,20, a kiedy zaczyna się sesja amerykańska, a tworzę ten materiał w okolicach godziny 14:15, rentowności spadły już nawet w okolice 7% i mają tendencję ku temu, żeby wracać do poziomów, które były obserwowane podczas wczorajszej sesji, więc polskie obligacje pokazują nam, że Polska jest bezpieczna i że tendencja negatywna została wykorzystana w pierwszej kolejności przez tych, którzy chcieli po prostu kupić po atrakcyjnych cenach polskie aktywa, i polskie obligacje bardzo dobrze to pokazały, zwłaszcza ETF na polskie obligacje, na całą polską krzywą dochodowości, który po porannym zawahaniu jest znowu kupowany, czyli jest presja na to, żeby kupować wszystkie polskie obligacje bez względu na termin wygasania tej obligacji. I oczywiście na rynku walutowym także na bieżąco jest wyceniane to, czy występuje ryzyko zwiększone, czy też ryzyko zmniejszone tego, co się dzieje na wojnie i czy Polska jest bezpieczna. W pierwszej kolejności w poprzednim dniu doszło do wyraźnego osłabienia krajowej waluty, ale teraz z każdą kolejną godziną występuje presja na to, żeby jednak kupować złotego i wróciliśmy do poziomów, które były obserwowane podczas wczorajszej sesji na euro złotym, jak i na dolar złotym, ale jeszcze na euro złotym warto zwrócić uwagę, że w ostatnich godzinach nie doszło do pokonania najważniejszych oporów, a nawet podczas tych bardzo ruchliwych wahań zostały one potwierdzone, więc ich znaczenie rośnie i teraz, kiedy doszłoby do pokonania tych najbliższych wsparć, czyli rejonu ostatnich minimów, to oczywiście otwiera się perspektywa do naprawdę mocnej następnej fali aprecjacji krajowej waluty, która moim zdaniem jest scenariuszem bazowym. Dolar złoty zachowuje się jeszcze lepiej, ponieważ nie widać presji na to, żeby amerykański dolar był kupowany, a w takiej sytuacji na głównej parze świata wczoraj wystąpiła korekta na rzecz umocnienia amerykańskiej waluty. Dzisiaj ona jest negowana, stąd też presja zwłaszcza przeciwko amerykańskiej walucie na rynku złotego. I o godzinie 14 poznaliśmy też dane dotyczące core inflacji w naszym kraju i okazało się, że w październiku była ona niższa niż zakładały prognozy, więc także z tego kanału płynie sygnał, że prawdopodobnie jesteśmy bardzo blisko szczytu inflacji w naszym kraju. W Stanach Zjednoczonych szczyt inflacji został osiągnięty w czerwcu, a jak wiemy, zjawiska gospodarcze przenoszą się z paromiesięcznym przesunięciem na kontynent europejski, więc tutaj w Polsce myślę, że jesteśmy naprawdę bardzo blisko szczytu inflacji, tego zjawiska gospodarczego, a rynek obligacji, który od miesiąca jest bardzo silnie kupowany w polskich papierów, pokazuje, że naprawdę inwestorzy wierzą w to, że będzie można zarobić na zmianie cen obligacji, nie tylko na kuponie, ale także na zmianie cen, ponieważ jeżeli inflacja ma potencjał ku temu, żeby spadać, to jest to wyśmienity czas do tego, żeby inwestować na rynku obligacji i myślę, że taka tendencja przyświeca tym wszystkim, którzy kupują polskie papiery właśnie teraz. No i oczywiście bezpośrednia odpowiedź na pytanie, czy Polska jest bezpieczna. Najnowsze info płynie z zachowania CDS-ów, czyli rynkowych ubezpieczeń na wypadek bankructwa, jakichś niepokojów, niewypłacalności naszego kraju. I co tutaj widzimy?
że na przestrzeni ostatnich tygodni bardzo silnie spadają te ubezpieczenia, czyli koszt zabezpieczenia się przed bankructwem, przez niewypłacalnością Polski znacząco spada, a to oznacza, że Polska jest bezpieczna i że kapitał międzynarodowy bardzo wierzy w sytuację gospodarczą w naszym kraju, w to, jak wygląda system finansowy i oczywiście wierzą w to, że stopy zwrotu z polskich aktywów będą cały czas atrakcyjne i to pomimo tego ryzyka geopolitycznego związanego z wojną, które także należy uwzględniać, a jest ono oczywiście uwzględniane we wszystkich klasach aktywów. I co jest jeszcze bardzo ważne, to zwróćmy uwagę, jak bardzo znacząco zmienił się moment, kiedy został ustanowiony szczyt na tych CDS, tak na tych ubezpieczeniach względem tych kryzysów, które miały miejsce 10-14 lat temu zarządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u. I widać ewidentnie jak na dłoni, że teraz ryzyko Polski jest 3-4-krotnie niższe niż miało to miejsce wtedy 10 lat temu, czyli naprawdę ten wskaźnik jest bardzo dobry do tego, żeby określać, czy Polska jest bezpieczna, czy międzynarodowe instytucje finansowe ufają w stabilność polskiej gospodarki, w stabilność systemu finansowego, czy wypłacalność Polski jest wyceniana bardzo wysoko i ten wskaźnik jednoznacznie to pokazuje. Pomimo konfliktu zbrojnego, wielkiego ryzyka geopolitycznego, wskaźnik CDS, który mierzy to, czy Polska ma ryzyko bankructwa, czy też nie osiągnął nawet poziomu 200 punktów bazowych, a to naprawdę jest bardzo dobra wiadomość, a w ostatnich dniach widzimy, że ten wskaźnik dodatkowo jeszcze bardzo mocno spada. No i teraz wizyta jeszcze na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Dzisiaj o poranku powiedziałem, że spadek poniżej 1700 punktów byłby sygnałem, że coś negatywnego dzieje się także na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych i że te ryzyka, które były jeszcze wyceniane dzisiaj w nocy i wczoraj wieczorem, materializują się w taki sposób, że giełda papierów wartościowych spada, ale okazuje się, że nie tylko nie spadamy, ale te cofnięcie, które jest na giełdzie papierów wartościowych, jest bardzo skromne. Więc jeżeli się okaże, że dzisiaj sesja na Wall Street ma charakter wzrostowy, że indeksy giełdowe rosną i warszawski rynek, czyli indeks WIG20 nie tylko wróci do wzrostów, ale nawet pokona ten poziom wczorajszego zamknięcia, to naprawdę byłby to sygnał niezwykłej siły i następnej fali presji na polskie aktywa, żeby je kupować, żeby liczyć, że ten efekt stycznia, który może wystąpić w tym roku, będzie dodatkowo wzmacniany przez rajd Świętego Mikołaja, który trwa na giełdach papierów wartościowych już od miesiąca na całym świecie, więc naprawdę polskie aktywa są teraz rozchwytywane, plus oczywiście inwestorzy cały czas widzą, że warszawska giełda papierów wartościowych odbija od potężnych 15-letnich wsparć w rejonie 1250-1500 punktów, a za każdym razem, kiedy dochodziło do takiego odbicia, indeksy giełdowe rosły, indeks WIG20 rósł w okolice nawet 2400-2500 punktów, więc naprawdę jest bardzo duży potencjał ku temu, żeby jeszcze osiągać bardzo atrakcyjne, duże stopy zwrotu przez inwestorów zagranicznych, bo to oni teraz napędzają wzrosty i tą falę hossy na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych, bo o hossie już mówimy. W poprzednim tygodniu indeks WIG20 z hukiem pokonał 20% odbicie od swoich minimów, więc określenie hossa na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych w stosunku do dużych spółek jest określeniem trafnym i właściwym, ponieważ tak, według klasycznej analizy technicznej należy podchodzić do takiego zachowania. No i oczywiście cały czas pamiętamy, że warszawska giełda jest jednym z najbardziej niedowartościowanych parkietów na całym świecie, a to czyni polskie akcje zdecydowanie bardzo atrakcyjne. I dodatkowo także pamiętajmy, że inwestorzy zagraniczni, którzy teraz kupują polskie akcje jak ciepłe bułeczki, dodatkowo nie tylko zarabiają na wzroście cen, ale także na aprecjacji, umocnieniu krajowej waluty. Mamy wtedy z takich inwestycji zdwojoną stopę zwrotu, a to bardzo cieszy kapitał, który wycofuje się z Wall Street na całym świecie, szuka stopy zwrotu, o czym będzie w dalszej części tego materiału. A jaki jest główny powód? Oczywiście tym powodem jest zwrot na euro-dolarze i ten ruch, który obserwujemy od kilku tygodni na głównej parze świata. Ale teraz przejdźmy do tych rynków zagranicznych, zwłaszcza amerykańskie obligacje. Dzisiaj o poranku wracają znowu głęboko poniżej poziomu 3,80% na rentowności. To jest dowód na to, że te lęki, które były wczoraj, są już za nami. Rynek wraca do tych tendencji dyskontowania, spadku inflacji, szczytu inflacji i prawdopodobnie będą bardzo pozytywnie wpływały na wycenę
amerykańskich akcji i jest duża szansa, że indeks S&P wróci nad poziom 4000 punktów, o czym będzie w dalszej części tego wpisu, ale jeszcze rzut oka na rynkowe stopy procentowe. Tutaj cały czas szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych jest wyznaczony na maj 2023 roku, a rynkowe stopy procentowe, stopa procentowa Fedu ma osiągnąć poziom 4,91%. I co jest także istotne, zobaczmy, że od listopada przyszłego roku rynek dyskontuje już obniżki stóp procentowych i w przyszłym roku mają być już dwie obniżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych o 25 punktów bazowych. To jest teraz w rynku. Natomiast, żeby obserwować, czy presja na euro może wystąpić, obserwujmy spread między dziesiątkami amerykańskimi a niemieckimi. Spread spadł do poziomu 170 punktów bazowych i w tej sytuacji oznacza to, że bardzo mocno występuje, wzmożona nawet występuje presja na to, żeby euro było kupowane. Jeżeli inwestujemy na rynku euro-dolara, warto się także posiłkować z tym spreadem między tymi dwoma papierami, a sam indeks dolarowy pokazuje, że jesteśmy na wsparciu średnioterminowym, na które warto zwrócić uwagę. Rynek przykłada do tego większą rolę, ponieważ to także jest średnia dwusukcesyjna na wykresie euro-dolara. Sam euro-dolar dzisiaj pokazuje, że ma ochotę na tendencję wzrostową, kontynuację ruchu w górę i gdyby te poziomy zostały gładko pokonane, to następny opór to są okolice 1,0610, gdzie mamy Fibonacciego 38,2% i oczywiście rynek także o tym wie, więc jest jeszcze potencjał ku temu, żeby półtora figury wycisnąć tendencji wzrostowej. I oczywiście, na co jeszcze warto zwrócić uwagę, to że na rynku opcyjnym wczorajszy ruch dał paliwo tym, którzy w perspektywie tygodnia spodziewają się jakiejś korekty na euro-dolarze, ale czy ona wystąpi, zobaczymy, ponieważ nie jest to jakaś bardzo gwałtowna i mocna presja na to, żeby zabezpieczać się przed scenariuszami prospadkowymi. I oczywiście, jeżeli rentowności pójdą w dół amerykańskich obligacji, amerykański dolar będzie kupowany, sprzedawany, to w takiej sytuacji bardzo duża presja powinna być na spadki pary dolar do jena. Ona nie była w stanie, ta para nie była w stanie wyjść na poziom 140, więc z technicznego punktu widzenia także tutaj jest wielka zachęta do tego, żeby ruszyć dalej w dół. I jeżeli jesteśmy na rynku walutowym, to zwróćmy teraz uwagę, jakie są też inne konsekwencje wzrostu euro-dolara poza tym, że kupowane są bardzo mocno po każdej cenie polskie aktywa. To są także informacje dotyczące wielkiej presji na azjatyckie waluty. Widzimy, że azjatyckie waluty są teraz najmocniej kupowane od 2008 roku. Kiedy zobaczymy, jak zachowują się azjatyckie akcje, to w tej sytuacji widzimy, że od samego początku listopada ta presja jest wyjątkowo silna. Widzimy presję właśnie na ryzyko. Jest to związane z tym, że kapitał z Wall Street wypływa, jeżeli euro-dolar rośnie i szuka tej stopy zwrotu i także w krajach azjatyckich ją osiąga. Stąd też te relatywne, zdecydowanie lepsze zachowanie rynków azjatyckich niż rynków tych rozwiniętych. A sam indeks w Hongkongu na przykład ma najlepszą tendencję wzrostową od 2008 roku. Ten impet jest także bardzo dobrze widoczny i oczywiście to, że zmienia się tendencja na eurodolarze, przyczynia się do tego, że obserwujemy zwrot nie tylko na obligacjach, ale także na światowych akcjach, bo te dwa wykresy, które teraz są w tle, bardzo dobitnie pokazują, że zwrot przeciwko amerykańskiemu dolarowi sprzyja kupowaniu ryzyka na całym świecie. Inwestorzy kupują akcje, przecenione obligacje i ewidentnie, jeżeli ta tendencja na eurodolarze będzie kontynuowana, to będziemy świadkami dalszej tendencji ku tym aktywom. Jeżeli oczywiście jesteśmy na rynku akcji, to obserwujmy, że dochodzi do tego, że ta tendencja wzrostowa europejskich, tych największych spółek powoduje, że te spółki są najbardziej wykupione do 23 lat od bańki internetowej. Takiej tendencji bardzo silnej presji na kupowanie europejskich spółek nie było. Jeżeli zobaczymy, jakie jest niedowartościowanie europejskich spółek względem tych z Wall Street, to widzimy, że europejskie spółki są cały czas niedowartościowane względem odpowiedników w Stanach Zjednoczonych. To daje naprawdę bardzo duży potencjał, żeby była kontynuacja tendencji wzrostowej na wielu parkietach europejskich. No i oczywiście sprzyjać będzie temu to, że ten euro-dolar pójdzie w górę, a sam indeks giełdowy na Wall Street będzie miał dzisiaj za zadanie
zakończyć dzień nad poziomem 4000 punktów, ponieważ jeżeli tak się stanie, spodziewajmy się ataku punktowego na średnią dwusesyjną na wykresie dziennym w okolicach 4080 punktów i oczywiście nawet ataku na linię Bessy, która przebiega teraz w okolicach poziomu 4140 punktów. Moim zdaniem jest to scenariusz bazowy. Nie ma eskalacji konfliktu zbrojnego, więc akcje powinny być kupowane, a pamiętamy, statystyka sprzyja temu, żeby jeszcze co najmniej przez miesiąc wyciskać te indeksy giełdowe tak wysoko jak się da, żeby fundusze wszelkiego rodzaju, zwłaszcza akcyjne, zarobiły jak najwięcej w końcówce, żeby odrobiły jak najwięcej strat z całego roku, żeby pokazały jak najlepsze wyniki i myślę, że tutaj konsensus rynkowy będzie sprzyjał temu, żeby statystyka, która pokazuje, że czwarty kwartał, to jest na przestrzeni ostatnich lat, najlepszy kwartał do inwestowania w czasie całego roku na indeksach giełdowych, żeby się po prostu w tym roku potwierdził. Natomiast cały czas nie widać wzrostów na Bitcoinie, a tego moim zdaniem mi brakuje, żeby stwierdzić, że cały świat kupuje ryzyko, a żeby tak się stało, moim zdaniem co najmniej powinniśmy wrócić na poziom 17,5 tysiąca dolarów. Na razie Bitcoin jest od 1000 dolarów oddalony od tego poziomu, więc tutaj sygnały raczej prospadkowe dominują niż sygnały prowzrostowe. I oczywiście rzut okiem na koniec na rynek surowcowy, ponieważ jeżeli się obroni luka wzrostowa na cenie miedzi, to moim zdaniem będzie większa szansa, zdecydowanie większa szansa na kontynuację tendencji wzrostowej niż spadkowej na tym metalu, plus oczywiście patrzymy na zachowanie ceny złota, ponieważ ta sama tendencja, która jest bardzo korzystna dla spadków pary dolar do jena, czyli spadki rentowności amerykańskich obligacji plus presja przeciwko amerykańskiemu dolarowi, sprzyja także dynamicznym wzrostom złota. I tutaj złoto wygląda na to, że szykuje się po prostu do ataku na poziom 1830 dolarów i analiza techniczna jest tutaj nieubłagana, sygnalizuje, że ten scenariusz jest naprawdę bardzo prawdopodobny, a nawet nie zdążyliśmy dzisiaj przetestować najbliższych wsparć, więc naprawdę presja ku temu, żeby to złoto dalej rosło, jest moim zdaniem zdecydowanie bardzo, bardzo silna. Ropa naftowa żyje własnym życiem, miks sygnałów raz wzrostowych, raz spadkowych sprawia, że konsolidacja jest scenariuszem tutaj, który się teraz odbywa na naszych oczach. Już na przestrzeni ostatnich tygodni wielokrotnie było tak, że cena ropy naftowej się konsolidowała i po prostu trzeba czekać na następny impuls, który nas wybije albo nad opór, albo poniżej wsparcia. Z ciekawostek dzisiaj były dane o inflacji dla Wielkiej Brytanii. Natomiast dane składowe, które pozwalają nam zbudować modele tego, jak może zachować się inflacja, pokazuje, że także dla Wielkiej Brytanii można spodziewać się wkrótce bardzo dynamicznych spadków dynamiki wzrostu inflacji, więc myślę, że każdy kolejny miesiąc i kwartał będzie pokazywał nam, że inflacja staje się coraz mniejszym problemem dla Wielkiej Brytanii i z ciekawostek także pojawił się raport dotyczący wzrostu PKB dla Rosji. W każdym kolejnym kwartale oczywiście recesja ma być kontynuowana, natomiast głębokość spadku PKB nie ma przekroczyć 10%, a jak pamiętamy, pół roku temu wieszczono, że recesja wyniesie nawet 30%, ale tutaj ewidentnie te prognozy były przestrzelone i tutaj ta prognoza dotycząca wzrostu PKB dla Rosji jest zdecydowanie bardziej optymistyczna dla wschodniego sąsiada. Dlatego zobaczymy, co się dzisiaj wydarzy na Wall Street. Jestem też niezwykle zainteresowany odpowiedzią na pytanie, czy Wall Street wybierze ryzyko dzisiaj i zignoruje te wszystkie informacje, które się pojawiły wczoraj wieczorem w Europie, czyli pod koniec sesji w Stanach Zjednoczonych dotyczące ryzyka geopolitycznego. No i oczywiście odpowiedź na pytanie, czy Polska jest bezpieczna. Najnowsze informacje odsyłam do początku tego wpisu. I oczywiście, jeżeli chcesz się nauczyć inwestowania, to pakiet edukacyjny XTB jest dla Ciebie. Tam na dole link w opisie. Tematem jest cały czas, czy szczyt inflacji jest za nami. Zachęcam do tego, żeby się zaznajomić z tymi materiałami. Przypominam, na dole link w opisie i w komentarzu. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I zachęcam także i zapraszam do tego, żeby dłużej niż zwykle obserwować bloki reklamowe na kanale, ponieważ wszystkie przychody reklamowe za listopad
przeznaczone zostaną na prezenty pod choinkę dla biednych dzieci na polskiej ścianie wschodniej. Dziękuję jeszcze raz, życzę spokojnego wieczoru i widzimy się i słyszymy jutro o poranku. Pozdrawiam.